procesie rekrutacji, gdy dostajemy formularz, patrzymy na 5 głównych czynników. Po pierwsze, czy Twój projekt oparty jest o nowoczesne technologie. Po drugie, czy jest skalowalny. Po trzecie, czy zostały już wykonane jakieś prace z nim związane, na przykład analiza rynku albo analiza konkurencji. Dalej patrzymy, jaki jest Twój zespół, jakie ma kompetencje, ile jest to osób. I na końcu patrzymy, co zgłosiłeś, czego od nas oczekujesz, co zgłosiłeś jako swoje potrzeby. Teraz opowiem trochę więcej o kilku elementach, które przed chwilą wymieniłam, takich jak skalowalność, Twój zespół czy potrzeby, które zgłaszasz. Zacznijmy od skalowalności. Co to znaczy, że startup jest skalowalny? Skalowalność oznacza, że każda kolejna sprzedana usługa lub produkt nie kosztuje Cię bardzo dużo. Wręcz prawie nic Cię nie kosztuje. To znaczy, pizzeria nie jest skalowalna, ponieważ żeby wyprodukować więcej pizzy, potrzebujesz kupić więcej składników, może potrzebujesz zatrudnić dodatkowego kucharza, potrzebujesz kupić piec, potrzebujesz mieć lokal, potrzebujesz mieć odpowiednią ilość talerzy itd., itd. To znaczy, każda kolejna pizza kosztuje Cię sporo. Ale na przykład skalowalny jest Wiedźmin, czyli gra została wyprodukowana i teraz tak naprawdę producentom każda kolejna sprzedana gra nie generuje praktycznie żadnego kosztu. Podobnie skalowalny jest Facebook, to znaczy Facebook nie wysyła pracownika, gdy sobie zakładasz konto na nim, żeby pomógł Ci wypełnić formularz, tylko po prostu zakładasz sobie konto i Facebooka prawie nic nie kosztuje posiadanie kolejnego użytkownika. Takie skalowalność jest praktycznie nie do osiągnięcia bez nowoczesnych technologii, dlatego też patrzymy o to, jakie technologie chcesz wykorzystać w swoim projekcie. Może to być sztuczna inteligencja, mogą to być chatboty, może to być po prostu umieszczenie swojego produktu w chmurze. Teraz zastanówmy się, jak my patrzymy z Martyną na zgłoszone zespoły. Jak pewnie wiesz, przy budowaniu firmy będą potrzebne Ci różne kompetencje. Będziesz potrzebował grafika, będziesz potrzebował dewelopera, będziesz potrzebował kogoś, kto ogarnie Ci marketing i kogoś, kto zajmie się sprzedażą. Wiele projektów, gdy zgłaszają się do nas, mają albo 2, 3 współzałożycieli z różnymi kompetencjami, albo jest to jedna osoba. Jeżeli jesteś jednoosobowym pomysłodawcą lub jednoosobowym właścicielem, to dopytamy Cię więcej o to, czy masz jakiś budżet na potencjalnie zatrudnienie na przykład programisty, albo czy w Twojej sieci znajomych jest ktoś, kto mógłby pomóc Ci rozwinąć ten biznes z Tobą. Na końcu porozmawiamy jeszcze chwilę o potrzebach. Dlaczego patrzymy na to, czego od nas oczekujesz? Jako uczelnia biznesowa mamy fantastycznych mentorów z branży modelowania biznesowego, pomożemy Ci z marketingiem, pomożemy Ci ze sprzedażą, ale nie mamy mentorów z każdej dziedziny, to znaczy na przykład technologicznych mentorów mamy relatywnie mało. Z tego powodu czasem, bardzo rzadko zdarza się tak, że zgłasza się bardzo fajny projekt, który faktycznie widzimy, że ma potencjał, ale naszymi zasobami nie jesteśmy w stanie mu pomóc. Możesz sprawdzić, czy mentorzy, których mamy w bazie, będą odpowiedni dla Ciebie na naszej stronie Koźmiński Venture. Znajdziesz tam całą listę mentorów z linkiem do ich konta na LinkedInie, gdzie po prostu możesz sobie przeczytać, czy są to osoby, z kompetencjami, których szukasz. Na końcu pytamy Cię też o to, czy zostały już wykonane jakieś prace.